Moje nazwisko Hordyński, z Zakopanego. Byłem synem aptekarza. Od 12-13 roku życia startowałem w różnych zawodach szkolnych i nieszkolnych też jako junior. Także mając lat 15 byłem wicemistrzem Polski w skokach na krokwi. Szkołę podchorążych ukończyłem w 1937 roku. W czasie kampanii wrześniowej brałem udział, bo już byłem skoszarowany wcześniej w lipcu i sierpniu 1939 roku w 39. pułku, najpierw Jarosław, później Lubaczów koło Radymna. W całej kampanii brałem udział przez te 20 dni, trudno powiedzieć nawet 20, bo wymaszerowałem z Lubaczowa prawdopodobnie gdzieś koło 10. A Afganie parę dni później niż się rozpoczęła wojna. A potem byłem w Przemyślu też z 2-3 dni do momentu obrony przed Niemcami Przemyśla. Został wysadzony most na Sanie. Ja byłem wtedy, pełniłem rolę szefa kompanii, zaopatrzenie w żywność i ja dostałem się do niewoli, ale dopiero 20 września. W momencie, kiedy opuszczali Niemcy Lwów, do którego zresztą nie wkroczyli, a wkroczyli Rosjanie. Dostałem się do niewoli w Chołusku Wielkim, przedmieście Lwowa. Najpierw byłem w niewoli, uciekłem, ale w tej niewoli właściwie byłem 3-4 dni. 4. dnia na pewno to już uciekałem. Z Przemyśla. A później na granicy, mieszkając w Zakopanem na granicy, to przez moje ręce przechodzili koledzy z Krakowa i tak dalej, którzy się wybierali na Węgry. Kierowałem ich do kolegów, którzy się nimi mieli zajmować aż do przejścia do Budapesztu. Teraz niezależnie od tego, sam ze Staszkiem Marusarzem miałem kontakty. Wcześniej już styczeń, luty, to odbieraliśmy poczty z Węgier na Kasprowym Wierchu. Teraz był taki moment, kiedy aresztowano całą rodzinę, właściwie 2 siostry i całą grupę narciarzy. Między innymi z Krakowa był Jacek Stocki, przesłuchiwany w Palas, Helena Marusarzówna, Zośka Marusarzówna, a mnie wtedy ze Staszkiem udało się uciec, nie złapali nas. Była obława zrobiona specjalnie przez gestapo na hali gąsienicowej. Przypuszczalnie została zrobiona lista Zakopieńczyków, którzy byli zbyt ruchliwi, zbyt wiele mogli zadziałać. Po prostu byliśmy w wieku poborowym, 20 lat, więc automatycznie też i zdolni na front. A Niemcy się chcieli uchronić od tego i całą tą grupę sportowców aresztowali. Bronek Czech aresztowany był razem ze mną. Staszek Marusarz wcześniej wpadł, wracając chyba po żonę do Zakopanego, został złapany. Jego siostra została złapana wtedy na granicy węgierskiej. Także gdzieś w połowie maja mnie po przesłuchaniu w Palas wieźli do więzienia na cmentarzu Zakopiańskiego,
a w tym samym momencie widziałem, jak z ulicy Nowotarskiej wjechał gdzieś z Nowego Sącza Staszek Marusarz, aresztowany, był wieziony do Palas, do góry przez ulicę Sienkiewicza. Także my się w drodze spotkali wzrokiem, przynajmniej. No, w tym więzieniu w Zakopanem siedziałem jakieś 10 dni, niecałe może, tydzień, ale na pewno 7 albo 8 dni to na pewno siedziałem. W nocy przyszli, wywołali nas z cel, uformowali grupę, trudno mi powiedzieć, ile wtedy było osób. Później dopiero się dowiedziałem, że nas było 70 wywiezionych z Zakopanego do więzienia w Tarnowie. Tam siedzieliśmy w celach po 2, po 4 na różnych piętrach. Ja z Bronkiem Czechem siedziałem, byłem w celi 4-osobowej. Ze mną siedział Harapiński, Krzysiak i Bronek Czech. Nic sobie nie zdawałem sprawy w ogóle, co to jest, po co nas w ogóle wywieźli. Potem dopiero zaczęliśmy się zastanawiać, po tym przemówieniu, że to nie jest sanatorium i że w ogóle zadanie Słowian to mają być niewolnikami, a nie panami świata. Że po prostu jak długo żyjemy, ani rozmnażać się nie mamy, ani najwyżej wykonywać pracę niewolniczą dla narodu niemieckiego, dla państwa niemieckiego. Takie było założenie według Mein Kampf Hitlera. Krankenmann, który przyjmował na bloku 13 więźniów, czyli tam było więzienie w więzieniu. Więc w obozie było jeszcze dodatkowo więzienie, do którego najpierw na blok 13 skierowano Żydów i księży, a do cel za karę kierowano więźniów. No, koledzy moi często byli karani tak zwanym słupkiem. To są ręce wyłamane do tyłu, wiązane łańcuchem i za te ręce wieszano na wysokości, dajmy na to tam 2 metrów nad podłogą. Stopami się nie dotykało do podłogi. Pierwsze zajęcie to miało być noszenie wody do kuchni. Potem był taki moment, że przyszedł na apel wieczorny, czy południowy apel to był, palicz kazał wystąpić tym, którzy mogą być sanitariuszami. Pamiętam skierowane bezpośrednio do mnie pytanie, a ty gdzie nauczyłeś się z chorymi? A ja mówię, jako harcerz byłem przeszkolony w niesieniu pierwszej pomocy i tak dalej. I dostałem się od razu z miejsca, jako w pierwszej grupie więźniów skierowanych do szpitala. Był taki moment, już jako sanitariusz, pracowałem na bloku 21. No, zostałem w czasie pracy złapany na tym, że czytam sobie książkę. Z tyłu zaszedł mi ten kapitan SS, którego nazywaliśmy papież, a okazało się, że on się nazywał Popierz, pochodził z Bielska Białej. No, co ty robisz? A ja mówię, no właśnie czytam. Pokaż. Podałem mu książkę Winnetou Karola Maja. To co? Ćwiczysz język niemiecki? Ja mówię, tak jest. No, mach weiter. Ucz się dalej języka niemieckiego. No, na tym się skończyło. Także właściwie nie zostałem ukarany.
bo za każde takie wykroczenie to esmani bardzo chętnie karali. Właśnie takim słupkiem, który wyłamywał ręce, czy ewentualnie, no były to tortury dosłownie. Nawet biciem na w czasie pracy ktoś został złapany, to mógł dostać 25 na siedzenie. I to tak bili, że to odbijali dosłownie ciało od kości. To nie było zabawa, tylko po prostu znęcanie się. Moi koledzy w tym czasie mieli rozmaite takie przykre doznania, między innymi upał na polu, oni z gołymi głowami na słońcu te 12 godzin musieli biegiem wykonywać każdą pracę, z taczkami w biegu. Teraz wskutek grzania słońcem puchły powieki, puchły czoła, na 2-3 centymetry takie hełmy dosłownie powstawały na głowie. Z opalenizny niby, niezdrowej. A tak samo ci więźniowie, którzy musieli wychodzić do pracy z łopatą, no to pracowali deszcz, nie deszcz i tak dalej. Śnieg sypał w mokrych butach. Już zaczęły się choroby wśród tych pracujących fizycznie. Flegmony rąk, nóg. Ropa ciekła po prostu z ran. Jak przychodzili na nocleg do budynku, to dosłownie smród od tych ropiejących ran potworny był w nocy. Pamiętam, dostałem się na blok, na którym właśnie była grupa karna pracująca z łopatą na polu, to dosłownie trudno było przejść koło tych chorych, poranionych. Każdy miał jakąś flegmonę na ręce, na nodze. Tych, którzy, dejmy na to, pochodzili, więźniowie z Sosnowca, gdzieś z Katowic i tak dalej, to jeżeli on miał rodzinę w Reichu, bo to oficjalnie dołączyli do obozu. Znaczy nie do obozu, tylko do Niemiec. Oświęcim już był na terenie nie generalnej guberni, tylko już był na terenie Niemiec. Tak samo Katowice. I teraz, jeżeli któryś z tych więźniów zmarł, to ściągali rodzinę, prawdopodobnie nie tyle litując się nad tą rodziną, ile raczej, żeby właśnie nastraszyć tych ludzi. No ale ponieważ był rozkaz Lagerarzt, żeby te zwłoki jako tako wyglądały przyzwoicie, więc posłał nas Lagerälteste Bock, to wtedy pamiętam z Obojskim poszedłem, te zwłoki ubrać w garnitur. Głowa była oparta na takiej poduszce z siana, żeśmy zrobili. Trumna normalnie, taka jak nieobozowa skrzynia na przenoszenie trupów, tylko normalna trumna, jaką w zakładzie pogrzebowym można było kupić. No i w tej trumnie położyli tego Ślązaka. No, pamiętam wtedy właśnie, to było charakterystyczne, że jak myśmy weszli do krematorium, to właśnie w tej sali przed piecami leżały te zwłoki w mundurach polskich oficerów. Nazywał się Fingerhut. W
pewnym momencie przyszedł do mnie Bok i powiada, masz tutaj takiego pacjenta, którego gestapo zwalnia z obozu, ale on nie może wyjść z czyrakami, z plamami po pobiciu i tak dalej na skórze. On musi być tak wyleczony, żeby nie było śladu. 3 razy dziennie namaszczałem takim specjalnym balsamem, który mi dostarczono z apteki SS do szpitala. Między innymi tak samo takim balsamem był namaszczany Martini, który podawał się to był Reisdeutsch, który był pochodzenia włoskiego, jak nazwisko wskazuje, a natomiast twierdził, że był osobistym Schreiberem, znaczy tym sekretarzem u Hitlera. I tam coś gdzieś podpadł za jakieś głupie odezwanie się i wsadzili go do obozu. Jeszcze był Polak, który też był z góry przeznaczony jego nazwiska nie pamiętam, więc tylko tyle wiem, że został zwolniony na zasadzie, że jest krewnym szwagrem królowej belgijskiej, wyjechał do Antwerpii, do Belgii, stamtąd został, potem gdzieś znalazł się w Afryce, zaraz dopiero to nazwisko wróciło do mnie w 1945 roku, organizował powstanie w Belgii i sam osobiście zginął niestety, Polak. Zakładaliśmy kartę chorego każdemu. Niektórzy dostawali aspiryny, niektórzy dostawali z polecenia lekarskiego jakiś prontozil, jeżeli chodziło o stany zapalne mięśniowe, prawda, przeciw zakażeniom. Teraz, jeżeli chodzi o leczenie ran, no to przemywanie ran wodą tlenioną i ewentualnie później jeszcze wszedł Rivanol, no i zażywanie pastylek sulfamidów, tego prontozilu słynnego, czerwone tabletki. Siusiało się na czerwono. Dużo ludzi wyszło z tego wszystkiego. Ja sam osobiście byłem chorym w 1940 roku. W grudniu dostałem zapalenie płuc. Przeszedłem. Po karnym wypisaniu mnie z obozu poszedłem do wyburzania budynków pomiędzy obozem a miastem Oświęcim i mokre nogi, buty. Wracałem w tym błocie, w śniegu, często, gęsto, do obozu. No i pamiętam, jak dzisiaj tam zaziębiłem się. Wróciłem z gorączką do obozu. Koledzy moi zorientowali się, że jest źle ze mną, więc czym prędzej zaprowadzili na rewir, a tam nie znał ten Lagerteste Bok. Przeszedłem zapalenie płuc na bloku 28, jak już byłem rekonwalescentem, przyszedł do mnie Bok i zaproponował mi powrót do pracy jako sanitariusz. Moją pracę miała polegać na noszeniu tych trupów na wezwanie z bloków do Leichenhalli, która się znajdowała w piwnicy na bloku 28. Równocześnie miałem mieć dozór nad ubraniami chorych, którzy przychodzili, szli rozebrani, umyci na łóżka, a ich ubrania do dezynfekcji oddawałem
na blok, gdzie były piece powodujące zabijanie wszy i tak dalej. Często byłem wzywany, dajmy na to, że ktoś w czasie pracy zginął. Często. Między innymi właśnie o tym opowiadałem kiedyś, jak w Abruch Komando zrzucono więźnia głową na dół do studni, utopił się. Po paru godzinach musiałem go z tej studni wyciągnąć. Musiałem sam zejść do studni, zresztą uwiązany liną. Przez kolegę obojskiego byłem asekurowany i schodziłem. Tam musiałem do tej liny przywiązać najpierw zwłoki utopionego więźnia, a potem sam wyszedłem przy pomocy tej samej liny na powierzchnię. No potem z pracy musieliśmy te zwłoki parę kilometrów nieść. Dwóch braci z Zakopanego, Gąsienica Gnojek. Julek był bity na bloku, już nie pamiętam, drugim albo trzecim, przez całą prawie izbę, razem ze sztubendynstwem. Akurat tak się złożyło, że ja byłem świadkiem tego. Ja doszedłem do nich i powiadam, a wy za co go bijecie? Czy wy wiecie, kto on jest i w ogóle coś wiecie o nim? Sztubendynst chciał się wykazać jakąś taką akcją przeciwko Polakom. Bo on był ze Śląska, czuł się Niemcem. Tam było kilku takich, którzy się podawali za Niemców, myśleli, że tą drogą na wolność wyjdą. Między innymi nas 10 wyznaczył Enters do Zaszczyku. Było bardzo ze mną źle. W pewnym momencie, kiedy leżałem chory, byłem nieprzytomny. Wiem tylko tyle, że uratował mnie mój przyjaciel, który pracował na chirurgii. Uratował mnie, uratował mecenasa Kowalewskiego i dziadka Kowalskiego. W ten sposób, że na nasze miejsca kładł z oddziału z chirurgii i tak dalej trupy, a nas wynosił na inne oddziały, po prostu na chirurgię czy coś takiego, na moment, kiedy mieliśmy dostać zastrzyk z fenolu. I w ten sposób nam uratował życie. Na zastrzyk z fenolu wyznaczył mnie sam Enters. A jak potem mnie zobaczył, że ja żyję, przypuszczam, że mógł się domyślić, że ktoś mi pomógł przeżyć. Ale nie robił z tego żadnego użytku i nie mścił się z tego powodu. Wiem, że go spotkałem wzrokiem na schodach. Zresztą sam wtedy byłem bardzo słaby, po prostu leciałem z nóg. On się popatrzył na mnie i po prostu udał, że mnie nie widzi. Że nie widzi tej sytuacji, że ja jestem rekonwalescentem po tyfusie plamistym. Nigdy się więcej do mnie nie przyczepił. W czasie tyfusu plamistego straciłem przytomność, tak powiadam. Miałem sny jakieś przedziwne. Zdawało mi się, że jakiś Niemiec leży pode mną na łóżku, że to jest ten, który chciał mnie zamordować. I tam go chciałem bić i tak dalej. Po prostu bronić się w ten sposób, że zaatakowałem. Czy tam rzeczywiście jakiegoś chorego zaatakowałem, trudno mi powiedzieć, bo byłem nieprzytomny. Tylko takie przebłyski później miałem, że coś się takiego musiało ze mną dziać. Koledzy mnie bardzo ratowali, bo tak powiadam, z tych harmęż i tak dalej, to potrafili mleko nawet dla mnie przemycać świeże.
Teraz Marian Toliński robił specjalne jakieś lemoniady i tak dalej, żeby mnie ratować w czasie gorączki na tyfus plamisty. Dostawałem te rzeczy, no ale tak powiem, potem dopiero się dowiedziałem właściwie, bo sam okres choroby byłem nieprzytomny. Potem się dopiero dowiedziałem, jak opiekowali się mną koledzy. No bezpośrednio po tyfusie plamistym to byłem strasznie słaby. Tak powiadam, szedłem z kąpieli w wannie na parterze, miałem się dostać na pierwsze piętro i wywracałem się na tych schodach. Nie mogłem dojść do swojego łóżka. Byłem za słaby. Ale przyszedłem do siebie i ważyłem wtedy 50 kilo. Więc w tym okresie, kiedy prowadziłem salę obserwacyjną, rozpoznawczą tyfusu plamistego, bywały takie przypadki, że ktoś przychodził z wyrokiem już śmierci przez szpilę. I albo kazali dostarczyć tego więźnia chorego do waszraumu, czyli do łazienki, gdzie była kąpiel więźniów, znaczy chorych, i tam albo w wannie podchodził sanitariusz, jeszcze zastrzyk panu damy, to tamto. Jeżeli to był taki moment, że ten więzień nie bardzo się orientował, o co chodzi, no to przeważnie robiono mu tak zwany zastrzyk dożylny, a w przypadkach, kiedy wykonywał je kler, SS-man, to bardzo często złośliwie wbijał, patrząc się w oczy choremu, wbiją igłę, przykładą najpierw na miejsce, gdzie jest serce, między żebra, żeby trafić bezpośrednio w serce. Czyli po prostu dawał znać już więźniowi, że on wykonuje po prostu uśmiercenie, że wykonuje wyrok. Wtedy, kiedy ksiądz Kolbe dostał się do celi, do niego chodził Obojski. W tym czasie ja byłem właściwie takim, jak gdyby, no, odszedłem od religijności. Byłem takim, jak gdyby, sceptykiem. I bardzo często właśnie wspominałem, że chyba Bóg zapomniał o Oświęcimiu. Że tyle niegodziwości się dzieje i nie ma za to kary żadnej. No, bo tak powiadam, tam były potworne mordy. Żywcem, że tak powiem, łamano żebra, skacząc po klatce piersiowej nogami. SS-mani tacy jak Fajeczko, czy ewentualnie nawet i ten cały Krankenmann, który miał u siebie w izbie swojej, gdzie spał, urządzenia do torturowania. Szczypce jakieś, to jakieś te koło do rozciągania na ścianie było zamontowane, tam torturował tych więźniów, których chciał, względnie miał polecenie wyciągnąć jakieś wiadomości. Pamiętam, był taki moment kiedyś, że zostałem wezwany z Teofilem. W tej chwili mi nazwisko wyleciało z pamięci. Do dwóch trupów, którzy się znajdowali na izbie tuż naprzeciwko
pokoju, w którym mieszkał stale Krankenmann blokowy. Duża sala na jakieś kilkadziesiąt osób. 2 trupy leżą na podłodze, ale stękają. Czyli nie trupy. I nas wzywają, że mamy wynieść trupy. Więc ja się odezwałem, to nie są trupy. Pierwsza rzecz, a w ogóle to w żadnym wypadku nie zabieramy ich. No i wtedy właśnie Teofil poszedł na blok 21 i zameldował, że trupy są żyjącymi ludźmi, mają połamane żebra, które wychodzą poprzez koszule skrwawione i tak dalej, rzężą. Niedługo prawdopodobnie zaczęli mówić. Nieprzytomni, ale po prostu dlatego, że mieli już taką utratę krwi i tak dalej, ale w dalszym ciągu żyli. Można ich było ratować raczej, niż uznać za nieżywych. No. To doszło do Boka. Bok akurat prawdopodobnie musiał albo być w tym czasie ten Enders, lekarz SS, no i wyszedł rozkaz od Endersa, że nie wolno wzywać Leichenträgerów do żywych ludzi, żeby ich wynosili. No, to było takie połowiczne właściwie załatwienie, bo w dalszym ciągu mordowali, tylko tyle, że już nie mieli prawa nas wezwać do półżywych trupów. Musieliśmy odczekać wtedy, aż ci dwaj skonają, dopiero potem już oficjalnie jako trupy wynieśliśmy z bloku 13. Jednego razu też z Teofilem poszedłem do cel na dole w piwnicy, bo został zastrzelony więzień. To była cela, która wychodziła na Sołę. Więc pamiętam, po rozebraniu tego zastrzelonego i umyciu, wynieśliśmy na noszach go na korytarz. No i teraz tylko Teofil miał pójść na blok 21 ze Schreibstube wziąć świadectwo zgonu tego człowieka. A ja na tym korytarzu zostałem sam. W pewnym momencie nadszedł ten prawdopodobnie, który zastrzelił tego więźnia w celi, Palicz. No i zwraca się, co tu jej robisz? Ja mówię, czekam na kolegę, bo mamy tego zmarłego, zastrzelonego odnieść na blok 28. No a w tym momencie ten Palicz się śmieje i powiada, no a co? To teraz ty właź do celi i też się rozbierz. Więc ja wszedłem do tej celi, on mnie zamknął, odszedł. Słyszałem kroki. Po jakimś czasie, parę minut to trwało, wrócił z powrotem, otwiera, najpierw zagląda jeszcze przez wizjer do celi, co ja robię, a potem wchodzi i powiada, no ja tylko sobie zrobiłem taki dowcip, wychodź. No i w międzyczasie nadszedł ten obojski z ten meldungiem i wynieśliśmy tego trupa. No ale to był dowcip pana Palicza. Więc o tym, jak dostał się ksiądz Kolbe do więzienia, do celi śmierci na bloku 13, wiedzieliśmy po prostu od kolegów, którzy byli na bloku, gdzie był ten przypadek odnotowany, że ksiądz Kolbe zgłosił się za więźnia. Natomiast kiedy już go odtransportowano do celi,
były takie momenty, że ja mogłem ewentualnie znaleźć się, ale nie próbowałem nawiązać kontaktu z księdzem Kolbe. Natomiast wiem, że próbował nawiązać z księdzem Kolbe kontakt Obojski i prawdopodobnie Obojskiemu udawało się dwukrotnie podać nawet wodę księdzu Kolbemu do celi. No, wiem, że po 10 dniach jeszcze ksiądz Kolbe żył. Czy był przytomny? Nie wiem. Wiem tylko tyle, że pytałem się, czy miał poobgryzane palce, czy coś takiego z głodu. Nie. Natomiast wiem tylko tyle, że w ostatnim dniu 10 jeszcze żył i z polecenia lekarza SS poszedł, już nie pamiętam, czy to Walentynowicz, czy to był któryś z tych więźniów, którzy dokonywali zastrzyków z fenolu, dobić. Po prostu poszedł do tej celi i księdza Kolbego uśmiercił przy pomocy zastrzyku z fenolu. Więc to był rok 42, wtedy kiedy oddzielono część obozu dla więźniów rosyjskich, gdzie po prostu ci kapowie wykradali jedzenie więźniów, sprzedawali, handlowali tym, a Rosjanom nie dawali w ogóle jeść. I oni ginęli z głodu. Także był taki jeden moment, że byłem wezwany na blok, na którym leżeli więźniowie rosyjscy. No, odkrywam koc. Jeden jeszcze oddychał z tych niby nieżywych, a drugi miał rozcięty bok nożem i kolega, który wykonał ten ruch rozcięcia wątroby, całą twarz miał zakrwawioną, czyli po prostu korzystał z tego, że dostał się do wątroby ludzkiej. Zjadł żywcem kolegę. No, miałem dużo właśnie zarzutów w stosunku do Rosjan, że byli zupełnie inaczej nastawieni psychicznie do życia. Potrafili, wiedząc o tym, że niosą jedzenie wspólne dla kolegów z bloku, potrafili wylać takie jedzenie do rynsztoku, a byle samemu się najeść, nie donosili wcale tego jedzenia kolegom. Co u nas, u Polaków było nie do pomyślenia. Żeby jeden drugiemu, że tak powiem, zabierał jedzenie. Pierwsza rzecz to takiego kolegę zatłukli Polacy, sami koledzy. A niezależnie od tego, no nie było tego rodzaju takiego zezwierzęcenia, żeby tylko siebie nakarmić, a o koledze zapomnieć. Pamiętam już w takiej ostatniej głodówce mojej na 10 dni przed wyjściem na wolność, to przypadał jeden bochenek na 20 ludzi. Bochenek króciutki. Także ukroić z tego 10 kromek i teraz każdą kromkę jeszcze przeciąć na pół, żeby 20 ludzi, każdy z tego jednego bochenka dostał część, to była sztuka zrobić to. Do ostatniej okruszki się człowiek liczył z tym, że to jest nie moje, tylko kolegi.
Bardzo często przychodziliśmy na Bauhof wcześnie rano. Widzimy, że jeszcze są wagony, w których przywieziono buraki, worki z ziemniakami, jakąś kapustę białą, włoską kapustę. No, prowiant, który był kierowany do HWL-u, Hauptwirtschaftslager. To były główne magazyny żywnościowe, w których były między innymi czekolady i mąka i tak dalej, HWL, Hauptwirtschaftslager. No ale przychodziły wagony z prowiantem, więc myśmy parowali, wtedy otwieraliśmy szybko drzwi wagonów, worek, 2 worki ziemniaków szybko się przenosiło do punktu, gdzie miałem ambulans, na stryszek, tam myśmy chowali te ziemniaki na strychu. Tak samo jakieś buraki czy jakieś inne towary, żeby po prostu nie zauważył tego esman, że myśmy to kradli, a przenosili na swoje podwórko. No a niezależnie od tego, ten ogródek był uprawiany niby dla Stillera, Oberscharführera Stillera, który z tego nigdy nie korzystał, a myśmy mieli warzywa dla siebie do obiadu. W pewnym momencie w obozie było wiadomo, że są w celach umieszczeni partyzanci polscy, którzy dzień i noc na cały głos śpiewali pieśni kościelne i narodowe, żołnierskie. I pamiętam, po 3 dniach cały obóz, noc i dzień, słyszał tych 13 blok. Po 3 dniach wyprowadzili ich, z tym, że było ich, już nie pamiętam, 41, 42. Ostatni nie miał nóg. Tego ostatniego musieli wziąć koledzy na ramiona i po prostu ten tułów nieśli na egzekucję do żwirowni niedaleko Blockführerstube. Miała się odbyć egzekucja za Tatergebäude. Tam była taka Kiesgrube Palicz. No i pamiętam, dostałem rozkaz od Boka, z tego Boka, że mam z ludźmi wziąć wozy, te rollwagi, którymi normalnie tam więźniowie wozili materiały jakieś, czy nawet żywność i tak dalej, no, były wykorzystane w tym momencie do wywiezienia trupów. Te trupy miały być z tej Kiesgrube Palicz po egzekucji wywożone przy pomocy wozu. Tymczasem jak ja dałem komendę, że mam koło Tatergebäude przejść przez tory kolejowe, pierwsza rollwaga od razu przednimi kołami utknęła między szynami i żadna siła nie mogła ich wyrwać, tego wozu z tych kół z pomiędzy szyn. Zdenerwowani esmani lecieli do nas, wygrażając się, że nas pozabijają i tak dalej. Polskie świnie, specjalnie tak opóźniacie taką uroczystość jak rozstrzeliwanie partyzantów polskich. Na tą uroczystość przyszły SS-manki z dziećmi na rękach. Poubierane no, różnie, jak na bal. Oglądać, jak to Polaków będą rozstrzeliwać. 40. No, ostatecznie pamiętam, te wozy zostały załadowane tymi trupami. No, po 4 ich rozstrzeliwano w szeregu. Pierwsi dostrzelili jeszcze z pistoletów tam SS-mani
tych zastrzelonych, rozstrzelanych i następna grupa 4 podprowadzali i znowu pluton egzekucyjny salwą strzelał do więźniów, do tych partyzantów. No, po załadowaniu rolwak odprowadziłem je do krematorium, które się znajdowało tam, gdzie dzisiaj jest szubienica Hesa. Byłem kilka razy na 13 bloku, kiedy wykonywano pojedyncze wyroki. Teraz kilka razy usuwałem, tak jak mówię, ten stos trupów. Trzeba by wyrzucać te trupy na rolwagę. No to tak się brało za ręce, za nogi, rozhuśtało i leciał ten trup na wóz do wysokości 3 metrów. Prawie, że sztapel taki się układało i to jechało do krematorium. Tam znowu złożyli te trupy i nowych. Przede wszystkim te trupy były w nocy odwiedzane przez dentystę, który jeszcze wyrywał zęby złote. Także nie szły tak od razu do pieca. Byłem świadkiem bezpośrednio rozstrzeliwanych, już nie pamiętam, czy było to 200 czy 300 Rosjan, gdzie myśmy odnosili te trupy przy samej bramie. Układaliśmy stos, trupy układaliśmy głowa, nogi i następny trup szedł odwrotnie, tam gdzie były nogi tamtego, to i tak do wysokości 2 metrów, 2,5 nawet, taki stos i w pewnym momencie spod tego stosu wyczołgał się Rosjanin. Wyczołgał się zastrzelony o godzinę czy 2 godziny wcześniej. Odzyskał przytomność i wyczołgał się stamtąd. Znaczy, może nawet nie przytomność, ale instynkt jakiś taki zmusił go do tego, że spod tego sztapla się potrafił wyczołgać, wyjść. I został dostrzelony przez palicza. Kolega Obojski był w danym dniu wyznaczony do tego, że ma być przy egzekucji na 13 bloku. Jeden z więźniów zwrócił się już idąc pod ścianę, zwrócił się do Obojskiego, że chciałby mu dać gryps do matki, znaczy nie gryps, tylko po prostu list do matki i medalik, żeby on, jeżeli kiedyś wyjdzie na wolność, żeby przekazał. No, zauważył to palicz i odebrał Obojskiemu i gryps, i medalik. Tamtego zastrzelił, a potem Obojskiemu też сказał, no to teraz też stań tutaj, żebyś nie brał na następny raz medalika i listu do matki. Tu chciałem właśnie powiedzieć, że pracą wykańczali w obozie więźniów przede wszystkim tym, że ci niedożywieni ludzie, słabi, musieli ponad własne siły dźwigać kamienie, dźwigać taczki, przerzucać ziemię. I to odbywało się albo w Kizgrube Palicz, albo nawet na dziedzińcu przed kuchnią obozową, gdzie dejmy na to przewożenie głupie taczkami śniegu, odwilż, padał człowiek, to momentalnie znalazł się w pobliżu SS-man, który buciorami, cholewami swoimi potężnych butów wskakiwał na klatkę piersiową nieprzytomnego prawie że więźnia i łamał mu żebra jednym skokiem przy pracy.
Teraz Krankenmann. Słynny jego walec, ciągniony raz przez Żydów, innym razem znowu przez księży katolickich, polskich, którzy musieli walcować plac apelowy przed kuchnią obozową. Więzień, który nie nadążał biegiem wykonywać tej pracy, padał, był po prostu przewalcowany, od razu wciśnięty w ziemię walcem wjeżdżającym na niego. Teraz pracę wykorzystywano właśnie jako niby, gdyby ta praca jeszcze cośkolwiek dawała. Tymczasem ta praca właściwie nic nie dawała, bo jeżeli był układany stos cegieł bardzo skrupulatnie, cegiełka na cegiełce w wysokości 2 metrów, sztaple tak zwane, dzisiaj z lewej strony ulicy, to na drugi dzień te same cegły przenoszono na drugą stronę ulicy. I tak koło Macieju byle tylko tą pracą mordować ludzi. A nie dlatego, że to było potrzebne. Dobrze, myśmy się już nauczyli tak poruszać, żeby nie podpadać SS-manom i staraliśmy się po prostu im znikać z oczu. Ja pamiętam, jak dzisiaj za nieumyte miski po kiełbasie, które oddałem koledze Olkowi Germańskiemu, dostałem bicie od Lagerältestego Leona w ten sposób, że chciał mi gwałtem złamać szczękę. Wywracałem się. Jak ja się podniosłem, to znowu dostawałem w szczękę i upadałem. I pamiętam, w pewnym momencie zlitował się oglądający całą scenę SS-man, którego myśmy przezywali Żabką. I ten SS-man nie wytrzymał i patrząc się na mnie, jak ja się wywracam, ty głupi chłopie, krzyknął do mnie, to ty nie widzisz, to ty nie rozumiesz, że ty masz uciekać. I w tym momencie ja zrozumiałem, że niczym innym się nie obronię. I tak jak pamiętam, ostatni raz powstałem, obróciłem się, ten zwrócił uwagę na tego SS-mana, co ten mówi, a ja w tył zwrot i uciekłem. Chodzili po blokach koledzy, którzy cośkolwiek potrafili nawet rozweselić. Więc między innymi były popisywanie się śpiewem, deklamacją. Aktorzy brali udział w tym. Między innymi sam Romek Gabryszewski był operowym śpiewakiem. Teraz wielu aktorów wśród nas było. Pisarze. Ostańkowicz potrafił wygłaszać jakieś tam swoje nowele, jakieś opowiadania itd., itd. Między innymi takim zakopieńskim Kerperschwachem był ten Kowalewski, mecenas. Od początku do końca właściwie był niedożywiony. Od początku do końca potrafił za każdym razem, jak przychodził, to bo już kończy się wojna, bo już Niemcy dostali tu i tu, że już jest, Anglicy nam tu i tam pomogli i tak dalej. Nigdy nie miał złych wiadomości, zawsze podbudowujące, mimo że sam słaniał się na nogach. Zawsze miał jakieś dobre wiadomości. Już w roku 1943 to już człowiek zaczął inaczej myśleć o wojnie.
Już Niemcy spuścili z tonu, już się bali. Także dejmy na to, jeżeli ja wykazałem w czasie bombardowania, że butnie szedłem i śmiałem się z nadlatujących samolotów, to esmani, którzy przechodzili koło mnie, to się czołgali dosłownie pod murem budynku, a ja się śmiałem. Był taki moment, że już miałem dosyć. I sobie myślę, no, zaatakuję Zesmana i najwyżej mnie zaszczeli. I w tym momencie, jak ja to mówię koledze, że mam taką chęć pójścia do grupy SS-manów w czasie już Marszu Śmierci, zostałem zaatakowany przez kolegę. I zacząłem się bić z nim. A on powiedział, to ty głupi, to ty chcesz ze mną się bić, a tu chcesz sam pójść na śmierć, jak baran, dać się zarżnąć. I rzeczywiście tego samego dnia byłem już na wolności. To był ostatni dzień mój przed wyjściem na wolność. W 1945 roku w maju, dokładnie 3 maja, wyszedłem na wolność.